Pamiętasz czasy, kiedy grało się w Wodbo? Ta legendarna gra wraca silniejsza niż kiedykolwiek. Wodbo to fanowskie MMORPG 2D w świecie Dragon Balla, rozwijane już od prawie 20 lat. Nowe aktualizacje, dynamiczne PvP, transformacje i aktywna społeczność graczy. Wbij na wodbo.net i wróć do świata, który wychował prawdziwych wojowników Z. Sezon drugi nowej wersji już 6 marca. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i przytaczając słowa Goku z 19 odcinka Dragon Ball Daima mam dla was jeszcze jeden bonus. Ostatnio powiedziałem, że trylogia się kończy, czyli sceny z sagi Granoli, na które czekam w anime, to będzie koniec tej małej serii, ale w sumie powiem wam z ręką na sercu, że nadal nie pamiętam, czy to było gdzieś w komentarzach, czy sam to wymyśliłem, próbowałem to znaleźć, ale wydaje mi się, że mogło mi się znowu przyśnić, żeby nagrać film o scenach ekskluzywnych dla anime Dragon Ball Super, które prawdopodobnie się nie pojawią w drugim anime Dragon Ball Super, za którymi można powiedzieć, że będę tęsknił, a może nie będę tęsknił, nie wiem, nazwijcie ten film jak chcecie. Generalnie jest to 15 scen z anime Dragon Ball Super, które są scenami ekskluzywnymi dla anime, albo wątkami ekskluzywnymi dla anime, które nie były w mandze i moim zdaniem są najlepsze. Więc jeśli remake Dragon Balla Super będzie opierał się na mandze i tych rzeczy nie zobaczymy, to za nimi będę tęsknił najbardziej, bo stracimy po prostu okazję na to, żeby zobaczyć je w nowej, odświeżonej wersji, a umówmy się, w niektórych przypadkach warto byłoby to odświeżyć pod kątem graficznym. Także 15 momentów od powiedzmy takiego, na którym mi zależy najmniej, do tego, za którym będę tęsknić najbardziej. Zaczynamy od miejsca 15, który być może jest dla was trochę zaskoczeniem, bo tyczy się sagi, za którą wiecie, że nie za bardzo przepadam i być może ten wątek też dla was jest trochę głupi, natomiast powracający kapitan Ginyu pod postacią żaby, który potem zamienia się ciałami z Tagomą, no i finalnie zostaje pokonany przez Vegetę, to jest coś ciekawego, ze względu na to, że nawiązuje to bezpośrednio do historii, którą znamy jeszcze z końcówki sagi Namek, kiedy za pomocą życzenia do Porungi wszyscy oprócz Goku i Frizy zostali przeniesieni na Ziemię, a więc też kapitan Ginyu. I to widzieliśmy. Więc Ginyu przez te wszystkie lata skakał sobie po ziemi, potem jak Kid Buu zniszczył ziemię, prawdopodobnie za pomocą życzenia został wskrzeszony. Być może smoki uznają, że jeśli w tym ciele jest dusza ludzka, no to też się jakby aplikuje do wskrzeszania. A nawet jeśli nie, no to przecież ziemia jak została odbudowana i ludzie wskrzeszeni, to zwierzęta nadal istniały, więc smok musiał też wskrzeszać zwierzęta. Więc nawet jeśli Ginyu był uważany za żabę, to też mógł odzyskać życie, więc ma to sens, że potem się pojawił. Wiadomo, pojawił się trochę tam przypadkiem, trochę nie, ale jest to o tyle ciekawy wątek, że jeśli naprawdę do tego chcemy dopisać historię, taką na przykład, że przy życzeniu na Namek, kiedy wszystkie istoty z Namek prócz Goku i Frizy były przenoszone na Ziemię, przecież też musiały zostać przeniesione jakieś gatunki zwierząt, które były ekskluzywne dla Namek. I potem one być może skrzyżowały się z ziemskimi gatunkami i może chociażby wynikiem tego jest ta złota mrówka, którą Gohan badał na początku filmu Super Hero. Nie wiem, póki co sprowadza się to tylko do tego wątku Ginyu, natomiast uważam, że jest to fajne nawiązanie do przeszłości i sprytne wykorzystanie tego wątku, który niby był wątkiem gagowym, ale nigdy nie dostał takiego oficjalnego zakończenia. Miejsce 14 to scena, która być może dla was powinna znaleźć się wyżej, ale jak ja sobie tę scenę oglądałem jeszcze raz, to stwierdziłem, że ona znajdzie się w tym zestawieniu, ale nie będzie wyżej. Galick Gun, Trunksa i Vegety przeciwko Stalonemu Zamasu to jest scena, która jest jedną z popularniejszych scen z tamtej sagi. Wydaje mi się, że też docenianą przez ogólnie społeczność fanów. Jednak ja na nią patrzę jako na coś absolutnie bez znaczenia. Tak, i ta scena też pod kątem animacji nie była szczególnie porywająca. Są sceny, które pod kątem fabuły, też o nich tutaj będę mówił, nie pchają za bardzo historii do przodu, ale ciągną ogólnie całość za pomocą muzyki czy aktorów głosowych i myślę, że w tej scenie tego wspólnego Galick Guna, Vegety i Trunksa trochę czegoś brakło. W sensie sam pomysł był fajny, tylko że to Beam Struggle zakończyło się niczym, Vegeta został zraniony i chwilę później Goku się pojawił i w Blue jakby sam sobie radził ze Stalonym Zamasu, nie? Kiedy mieliśmy Vegetę w Blue i Trunksa, którzy puszczali wspólny atak, nie dali rady, Goku dał radę sam. Także sam pomysł na scenę jest spoko i mimo wszystko żałuję, że nie zobaczymy tego w nowej... Stawiam, że nie zobaczymy, bo ten film bazuje na założeniu, że w nowej wersji Dragon Balla Super
nie będziemy widzieć scen, które były scenami ekskluzywnymi dla anime. Bo są sceny, które są w anime i w mandze, więc podejrzewam, że w ten sposób to też będzie wyglądać w nowym anime, ale biorąc pod uwagę słowa Akio i Yoku, że chcą zrobić to bliżej skryptu Toriyamy, to wątpię, żebyśmy mieli sceny pokroju baseballa, czy skopiowanego Vegety, czy w ogóle tych odcinków fillerowych, czy scen, albo w ogóle wątków, które są ekskluzywne dla anime, więc myślę, że tego Galligana nie zobaczymy, chociaż jest to duży element i żałuję tego ze względu na to, że po prostu byłoby to fajnie zobaczyć w lepszej wersji animowanej, nie? W lepiej zanimowanej wersji, chociaż sama scena dużo nie wnosi w moim odczuciu. Miejsce 13 to w sumie rzecz, o której wspomniałem dosłownie 20 sekund temu, czyli odcinek z baseballem. Jest to jeden z najlepszych odcinków fillerowych, chociaż można się tutaj czepiać tego stwierdzenia filler, bo filler też miałby oznaczać, że anime trochę wpuszcza te odcinki fillerowe, żeby manga mogła pójść do przodu, a tutaj przecież anime wychodziło najpierw, więc o jakich fillerach mówimy? No, to też była kwestia tego, żeby studio anime mogło sobie dać czas na stworzenie tej sagi Przetrwania Wszechświatów, więc trochę są to fillery, ale na innych zasadach, generalnie odcinki ekskluzywne dla anime, niezwiązane z tą główną historią, z główną sagą, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że te odcinki anime, które są właśnie takimi fillerami, często są najlepsze, jeśli tyczą się rzeczy przyziemnych, takich związanych z rzeczywistym światem. Nauka jazdy, Goku i Piccolo, jeden z najlepszych fillerów w ogóle w historii, baseball w Dragon Ballu Super, sport normalnie uprawiany na świecie, wiadomo, że w Dragon Ballu baseball był już wcześniej, bo Yamcha był też baseballistą, ale taki odcinek, który był nastawiony na gagi i mieliśmy dużo znajomych postaci, które mogliśmy obserwować w codziennej sytuacji. Wiadomo, nie każdy z nas gra na co dzień w baseball, ale możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda i jest to coś, z czym widz się bardziej utożsamia, aniżeli skopiowany Vegeta fioletowy na jakiejś planecie Patafian, no nie? Więc o to w tym wszystkim chodzi. Także baseball, będę za tym tęsknił. Miejsce 12. Goku wynajmuje Hita na samego siebie. To też jest odcinek niezwiązany za bardzo z sagą Przetrwania Wszechświatów, chociaż biorąc pod uwagę, że mieliśmy tam drobną scenę, w której Bulma próbowała uderzyć Goku, a ten uniknął jej ciosu bez myślenia. Można to podciągnąć trochę pod zapowiedź Ultra Instynktu, więc uznajmy, że niech będzie, to się wydarzyło. Ale sam fakt, że ten odcinek, w zasadzie tam miniseria, bodajże 2 odcinki trwała, mieliśmy tam scenę, w której Goku został faktycznie zabity, ale sam się wskrzesił, jakkolwiek by to nie brzmiało. W sensie umarłby, gdyby ten szok energetyczny, który sam wystrzelił w niego, z powrotem nie wpadł. Ale do tamtej pory Hit był taką postacią, którą znaliśmy tylko z 2 walk, no nie liczę walki z Monaką, i takich odcinków, w których mieliśmy trochę go pokazanego, kiedy wykonuje swoją pracę, więc trochę tego Hita było i pamiętam, że w tamtych latach, przynajmniej w moim odczuciu, Hit był taką postacią, o której chciałbym dowiedzieć się więcej, którego było trochę za mało. Był jedną z takich ciekawszych postaci. Ja wiem, że niektórzy mogą go uznawać za nudziarza, no bo taki ma charakter, ale jego umiejętności, manipulacja czasem to było coś, czego chciałem zobaczyć więcej. I te odcinki 2 właśnie nam to dały, więc byłoby ciekawie zobaczyć to w nowej wersji z odświeżoną choreografią, no ale prawdopodobnie tego nie zobaczymy. Miejsce 11 to pierwsza walka Goku i Goku Blacka, kiedy Goku Black wszedł trochę przypadkiem do naszej linii czasowej. Potem oczywiście ta wyrwa w czasoprzestrzeni próbowała się naprawić sama, więc Goku Black cofnął się z powrotem do jego linii czasowej. Ale mieliśmy krótki sparring Goku i Goku Blacka. Goku tam używał Super Saiyanina 2, potem nie wiadomo dlaczego wrócił do zwykłego Super Saiyanina. Black przez ten czas trochę się wzmacniał, właśnie korzystając z tego, że przechodzi Zenkai Boosta, czy bardziej rozumie, jak używać komórek Goku. Natomiast ta walka znajduje się na tej liście dlatego, że to jest właśnie dobry przykład sceny, która oryginalnie mnie za bardzo nie porwała, ale żałuję, że nie zostanie ona odświeżona. Bo podejrzewam, że gdybyśmy mieli tutaj taki sam zabieg, jak mamy już widoczny w trailerze Dragon Ball Super Beerus, czyli chociażby walka Goku i Beerusa w 5. odcinku na planecie Króla Kaio, to nie jest tylko to, co widzieliśmy, tylko że lepiej narysowane. Tam też będą dodatkowe sceny. I w przypadku walki Blacka i Goku moglibyśmy też dostać to lepiej zanimowane, dodatkowe sceny. Ta walka mogłaby być naprawdę solidną pozycją do tego, żeby za jakiś czas potem do tego wracać. Albo żeby na bazie tej walki powstawały jakieś animacje w grach i tak dalej. Uważam, że to starcie miało potencjał i sporo tam było takich ciekawych choreograficznie zagrań, natomiast to było zanimowane po prostu miernie. Dlatego szkoda, że nie zostanie to odświeżone. W sensie zakładam, że nie zostanie to odświeżone. Tak jak mówię, ten film bazuje na założeniu, że te momenty się nie pojawią w nowej wersji anime. Tak, nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby do top 10 wrzucić scenę
poprzedzającą trochę trening Vegety i Goku na planecie Virusa, czyli Vegeta prosi Whisa o to, żeby ten trenował go, ale nie chodzi o konkretnie prośbę, tylko o scenę z kurczaczkiem. Haha, kiedy Vegeta był kucharzem i mieliśmy kurczaczka, kiedy Vegeta próbował rozbić jajko i mu się to nie udawało, a na samym końcu z jednego jajka wyszedł kurczaczek i potem wtórował Vegecie, wykonując jego ruchy, w sensie byli dosłownie jak jeden organizm wykonujący te same ruchy. To była jedna z zabawniejszych scen, lubię do niej wracać, więc za bardzo tutaj nie ma chyba o czym więcej mówić. Miejsce 10 to jest Vegeta gotujący i jego kurczaczek. No i miejsce 9. Jeśli sobie zobaczycie na mangę, tam trochę jest tej walki, bo mówię tutaj o konkretnie jednej walce. W anime zostało to przedstawione lepiej, ale i tak uważam, że Piccolo kontra Frost to jest walka, która Piccolo źle potraktowała. W mandze oczywiście został potraktowany tragicznie, natomiast w anime wyglądało to lepiej, chociaż w ogólnym rozrachunku Piccolo nie dostał sprawiedliwości. Jeśli Frost został zdyskwalifikowany i przez to Goku mógł wrócić do turnieju, to dlaczego Piccolo nie wrócił do turnieju? Ja wiem, że tam Vegeta się wciął i się tam chciał bić z Frostem, więc Piccolo po prostu odpuścił, ale to nie powinno tak wyglądać. Piccolo powinien dostać jeszcze jedną szansę, a biorąc pod uwagę, że w anime widzieliśmy podczas tej walki Makanko Sapo, które Piccolo ładował praktycznie przez całą walkę, potem klony, ucieczki, uniki itd., Piccolo, który dawał się specjalnie trafić, żeby Frost myślał, że ma przewagę w tej walce. Mieliśmy też sytuację, w której Piccolo opatulił Frosta swoimi rozciągliwymi kończynami, praktycznie związał go i Frost, gdyby nie to, że uciekł się do oszustwa i użył tej trucizny, Piccolo by tę walkę wygrał, co Frost powiedział bezpośrednio, że gdyby został tym trafiony, to by przegrał. Widzieliśmy to Makanko Sapo, które zostało wystrzelone i zniszczyło kopułę chroniącą wszystkich uczestników turnieju i ludzi na trybunach. Kopuła była wykonana przez Szampę. Nawet Szampa był w szoku, że to Makanko Sapo zniszczyło kopułę stworzoną przez Boga Zniszczenia, więc nawet biorąc pod uwagę, że Piccolo przegrał tę walkę, potem jakby wygrał poprzez z walkowera, ale nie mógł wrócić do turnieju, to anime oddało mu trochę. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądało to w mandze, anime na pewno oddało trochę Piccolo, chociaż patrząc na obecne czasy, to tamto to jest nic w porównaniu do tego, co teraz ma Piccolo. Ale mimo tego, że ta walka miała ciekawy przebieg, w miarę ciekawy przebieg, to też bazowała trochę na poprzeklejanych obrazkach. Skopiowany Piccolo wiele razy, on się nie kopiował tylko w uniwersum, tylko faktycznie animatorzy kopiowali ten obrazek i wklejali go obok, więc pod kątem rysunkowym wyglądało to średnio. Miejsce 8. Wspomniałem w kontekście Gali Gana, Vegeta i Trunksa, że są sceny, które może koncept mają fajny, ale nie są trochę ciągnięte przez emocje, przez muzykę, przez aktorów głosowych, przez animację. W przypadku transformacji Trunksa w Ikari jest tak, że ta scena w moim odczuciu najbardziej jest ciągnięta właśnie przez aktora głosowego Trunksa i przez muzykę. Okej, też przez ogólnie fakt, że Trunks się wściekał, więc animacja też przedstawiła go jako takiego badassowego wojownika, ale z takiego fabularnego punktu widzenia ta transformacja nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Też nigdy w samym anime nie została zaadresowana, po prostu Trunks dostał jakąś dodatkową niebieską poświatę i tyle. Ale ta scena to jest jedna z fajniejszych scen transformacji w Dragon Ballu Super w anime, w tych 131 odcinkach. I być może to jest kontrowersyjna opinia, ale tak jak mówię, Dragon Ballu Super w 131 odcinkach. Nie biorę pod uwagę innych serii, nie biorę pod uwagę filmów. Jeśli sobie zerkniecie na te 131 odcinków, to trudno znaleźć, inaczej, są sceny na Turnieju Mocy chociażby, ale jeśli mielibyśmy znaleźć jakieś top 5 scen transformacji, moim zdaniem Trunks i Ikari tam wchodzi i zobaczyć to w odświeżonej wersji byłoby fajnie, a prawdopodobnie tego nie zobaczymy. Miejsce 7 to Goku kontra Golden Frieza przed Pałacem Baby. Ogólnie ten cały wątek, on się pojawił w mandze, ale przypominam, że w mandze wyglądało to tak, że Goku zniknął i potem pojawił się z Freezą i już obaj byli pobici, więc nie widzieliśmy tego, co się działo w ogóle za kulisami. I to jest właśnie ta rzecz ekskluzywna dla anime, którą chciałbym zobaczyć też w odświeżonej wersji, chociaż biorąc pod uwagę, jak dobrze wyglądało to ostatnie starcie Goku w Blue i Golden Freezy. Do niego mamy też wiele nawiązań w różnych grach, kiedy oni się tam, Goku i Freeza, wymieniają tymi ciosami, bo było to świetnie narysowane. Ale mimo wszystko byłoby dobrze zobaczyć to też jeszcze raz. To był w ogóle moment w Dragon Ballu Super, kiedy dostawaliśmy coraz więcej dobrych animacji, więc nawet ta transformacja Freezy, kiedy zobaczyliśmy Golden Freezę, który po latach, można powiedzieć po latach, włącza złotą formę i ta animacja i ten soundtrack, chóry, robi to robotę,
Czy to potrzeba odświeżać? Nie za bardzo. Ale jeśli nie zobaczymy tego w nowej wersji anime, to uważam, że też potencjalnie stracimy ciekawy wątek z tym, że Frieza brał pod uwagę dołączenie do innej drużyny, bo mieliśmy tam Sidrę, czyli boga zniszczenia 9 Wszechświata, który wysłał zabójców, którzy chcieli pozbyć się Frizy i Goku i nawet przekazał im swoją energię zniszczenia, którą Frieza zniwelował, a potem jeszcze zdradził Goku i schował tego Goku w tę fioletową kulkę, no nie? Więc to też był ciekawy wątek. To nie było tak, że Golden Frieza po prostu wyszedł i mieliśmy 10 zawodnika. Tam były pewne perturbacje, które sprawiały, że ta scena nie polegała na jednej rzeczy, pokroju, nie wiem, sparingu czy namówienia Frizy. Tam było coś więcej. Miejsce 6 to jest... Myślałem, żeby wrzucić tutaj kilka rzeczy z tego wątku, ale stwierdziłem, że nie będę się rozbijał. Chyba zobaczyłbym najchętniej wszystkie te rzeczy w nowej wersji anime, na nowo zanimowane, czyli po prostu Zeno Expo. Zeno Expo to jest coś, co w mandze też istnieje, tylko że wygląda inaczej, bo w mandze mamy walkę wszystkich 12 bogów zniszczenia, a następnie Goku przegrywa z Toppo. W Zeno Expo w anime mamy walkę Buu i Bazila, która jest świetna i mamy pierwszą walkę Buu od długiego czasu. Jest też jeszcze wątek tego napakowanego Buu i to też bym chętnie zobaczył, ale powiedzmy, że wrzucę to już do jednego worka. Gohan kontra Lavender, też walka, która przyczyniła się do tego, że Gohan trochę szybciej odzyskał tego ducha bojowego i myślę, że to też dało trochę ręce i nogi temu zabiegowi fabularnemu, który polegał na tym, żeby Gohan w krótkim odstępie czasu odzyskał ducha bojowego. No bo dosłownie mieliśmy tak, że on, nie wiem, 40 ile godzin było tam przed turniejem mocy, od ogłoszenia turnieju mocy do faktycznego rozpoczęcia i Gohan w tym czasie odzyskał ducha bojowego, że w mandze walczył sobie z Keflą. Ale my nie widzieliśmy za bardzo tego treningu, w sensie musieliśmy uwierzyć na słowo. W anime też tak trochę było, ale widzieliśmy walkę Gohana właśnie z Lavenderem, widzieliśmy jeszcze z Krillanem, widzieliśmy z Goku, z Ten Shinhanem, więc Gohan był budowany poprzez walkę na ekranie. W mandze tego nie było. Szkoda, że tego tu nie zobaczymy. Idziemy dalej na tym Expo. Jest Goku kontra Bergamo, widzimy Blue Kaiokena, Goku kontra Toppo. To mi się trochę nie podoba, że w mandze Toppo wygrał, a w anime Goku praktycznie rozwalił Toppo, chociaż potem na samym końcu Toppo powiedział, że tam jeszcze pokaże swoją prawdziwą siłę. Goku odpalił Kaiokena, ale Daishinkan tę walkę przegrał. Wiem, anime było najpierw, to potem manga wrzuciła ten wątek, że Toppo wygrywa z Goku, ale mimo wszystko uważam, że całość tego Expo w anime była bardzo ciekawa, bo dostaliśmy po prostu, chyba głównie ze względu na bój na Gohana, tak bym powiedział, nie? Także to było miejsce 6, przechodzimy do miejsca 5. Jako fan Vegety musiałem to tutaj wrzucić, bo w mandze koniec Vegety na turnieju mocy był trochę szybki, może żenujący, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo. Jiren był bardzo silny, więc fakt, że wyeliminował Vegetę od tak, może był trochę rozczarowujący, to jest lepsze słowo, ale na pewno to, co wydarzyło się w anime, ten odcinek, w którym Vegeta stawał jeszcze z podbitym okiem naprzeciwko Jirena, próbował go pokonać, tracił przytomność, potem Bulma w jego myślach się pojawiała i na samym końcu przekazał energię Goku, jeszcze uronił parę łez. To był moment kultowy. Goku też potem włączył ten Ultra Instinct Omen, ale sam fakt, że mieliśmy ten godny koniec Vegety i ja jako fan Vegety byłem zadowolony z tego, jak ta historia się zakończyła. Nie miałem w ogóle bólu dupy o to, że Vegeta odpadł i że Goku znowu ratuje dzień. Nie. To było naprawdę spoko. W mandze, tak jak mówię, ten turniej mocy w mandze jest bardzo pospieszony, to tempo jest zdecydowanie za szybkie, więc jest tam sporo rzeczy, które zostały pominięte, ale jeszcze na chwilę cofniemy się do walki z Hitem na turnieju Szampy. 10-krotny Kaioken Blue. Pierwszy raz, kiedy Goku używa 10-krotnego Blue Kaiokena, to jest miejsce 4 w moim rankingu. Już ostatnio Wam mówiłem, że to jest jeden z pierwszych momentów, o ile nie pierwszy w ogóle moment w Dragon Ballu Super w anime, który faktycznie mnie podekscytował, taki pierwszy Dragon Ballowy moment. Co tu dużo mówić, muzyka może ze względu na to, że ona już jest trochę, no, można powiedzieć, że trochę nostalgiczna, nie? 11 lat można powiedzieć, że ma ta piosenka, więc może ona trochę działać na nostalgię, natomiast mówię tutaj o tym Choetsu Dynamic, czyli pierwsze intro do Dragon Balla Super. Wtedy mieliśmy też pierwszy moment, kiedy opening leci, nie? Wiecie, że jak opening leci w środku anime, no to znaczy, że coś się ważnego dzieje. Tak właśnie było tutaj. Sama walka, ta sekwencja, kiedy Goku bił się z Hitem, ona też nie była długa, ale moment, w którym Goku tam mówił, że jest już wyżej niż przeskok w czasie i zaczął go oklepywać, myślę, że to ma potencjał do tego, żeby to zostało lepiej zanimowane. I mimo tego, że prawdopodobnie tego nie zobaczymy, chociaż nie wiem, nadal mówię, że nie wiem, to fakt, że w mandze mieliśmy
raz czerwonego, raz niebieskiego Goku, a w anime mamy czerwono-niebieskiego Goku, to chyba nie przeszkodzi to Toei Animation, żeby dobrze zanimować końcówkę tej walki. No bo tak na dobrą sprawę tam też w mandze było tak, że Goku zaatakował go raz, potem puścił Kamehameha, ale chyba nie zaszkodzi, żeby tam dodali więcej trochę ciosów, żeby trochę przeciągnęli tę walkę, więc okej, nie będzie Blue Kaiokena, ale będzie też coś, co będzie mogło wyglądać fajnie. Na to liczę. Ale miejsce trzecie, jedna z najbardziej niedocenianych walk i nie jestem w stanie wyrazić tego wystarczająco mocno, jak bardzo szkoda mi, że nie zobaczyliśmy Saonela i Piriny normalnie na turnieju mocy w mandze. Bo w anime ten wątek był naprawdę bardzo ciekawy i ta walka wyglądała świetnie. Gohan i Piccolo kontra Saonel i Pirina, czyli nameczanie z szóstego wszechświata. Najbliżej swojego serca trzymam ten odcinek, w którym Wszechświat szósty i Wszechświat drugi zostały wyeliminowane praktycznie jednocześnie, czyli Piccolo i Gohan walczyli z nameczanami, a Goku i androidy walczyli z tymi kolegami z drugiego wszechświata. Te dwa promienie się tak ładnie przecięły na niebie. Ale kurde, ta walka, choreografia w niektórych momentach walki. Wiecie, o czym chcę powiedzieć, bo to jest też coś, co miałem przez wiele lat na swoim gifie, na overlayu, na streamach. Ten cios Gohana, kiedy on dosłownie wbija tego Saonela, to był bodajże Saonel. Gohan uderzył tego Saonela dosłownie, jakby Saonel odbił mu widel. Albo porwał pan, no ale okej. Mimo wszystko, walka, którą bardzo lubię. Szkoda, że jej nie będzie, chociaż kto wie, kto wie. W mandze tej walki nie było, ale może zobaczymy jakikolwiek wątek związany z nameczanami. Jestem ciekaw, co przyniesie przyszłość, bo to już naprawdę jest bardzo odległa sprawa, czyli ten potencjalny remake, remaster Dragon Balla Super i Turnieju Mocy, w sensie samego Turnieju Mocy, Dragon Balla Super nie, ale Turnieju Mocy, to mówimy tutaj o rzeczach, które byłyby prawdopodobnie za niecałe 2 lata, jeśli dobrze by poszło, więc póki co tylko sobie rzeźbimy. Wróżymy z fusów. Drugie miejsce. I tu się zastanawiałem, czy to nie byłoby pierwsze miejsce, ale myślę, że pod kątem animacji i takiego czystego, skroplonego hype'u, który można byłoby nalać do szklanki, zbadać, zmierzyć, no to jednak inna scena będzie na pierwszym miejscu, ale emocje, wzruszenie to jest scena, przy której łza wzruszenia pociekła, popłynęła po udzie, a potem po łydce. Roshi i jego finałowa, ostateczna, maksymalna Kamehameha przeciwko Ganosowi. Jest to moment, w którym Roshi rzucił swoje życie na szale, biorąc pod uwagę to, że gość był długowieczny, nie musiał tego robić, ale ten moment, w którym jeszcze po raz ostatni przekazuje lekcje szkoły żółwia, Goku i Krillin też tam są tym wszystkim poruszeni, Roshi się wzmacnia i wyrzuca tego Ganosa, który nie był jakimś szczególnie mocnym przeciwnikiem, ale ta scena nie była niesiona przez przeciwnika. To jest jedna z takich niewielu scen, kiedy przeciwnik musi nie przeszkadzać po prostu. Nie tak jak Goma, no bo Goma akurat był irytujący. Ganos ani nie ziębił, ani nie grzał, więc był postacią, która była takim jednym z wielu, że tak powiem. Ale Roshi tamtą scenę ciągnął, emocje tamtą scenę ciągnęły i byłoby świetnie zobaczyć to w lepszej animacji, kiedy na przykład widzimy Roshiego, który wykonuje takie na przykład ruchy, jak wykonywał podczas tej pierwszej Kamehameha, którą widzieliśmy, kiedy też się napakował i zniszczył górę patelniową, w zasadzie ugasił ogień, ale też zniszczył górę byczego Lucyfera. No cóż, będą inne momenty z Roshim, które były w mandze, więc tutaj akurat nie boli mnie to aż tak bardzo. No i miejsce pierwsze, tak jak mówię, czysty, skroplony hype, 97% czystości, Goku w Omenie kontra Kefla i mówię tutaj szczególnie o końcówce, czyli Tokyo Drift Kamehameha, jeden z najlepiej wymyślonych choreograficznie momentów w ogóle w anime Dragon Ball Super. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w ogóle w historii Dragon Balla. Fakt, że Goku, będąc w powietrzu, nie mając możliwości latania, użył ataku, który trzymał w ręce, żeby uniknąć, żeby ślizgnąć się na ataku Kefli. Niesamowite. Niesamowite. Dodajmy do tego świetną transformację, w której był akurat nietuzinkowego przeciwnika. Muzyka i animacja też była na miejscu, więc Goku w Omenie kontra Kefla. No, Kefla będzie miała dużą walkę, bo Kefla walczyła z Gohanem w mandze, więc być może to zostanie nam jakkolwiek zrekompensowane. Ale nie będę was oszukiwał. Jeśli chodzi o mnie i myślę, że o dużą część osób, to Ultra Instinct był tą rzeczą, która ciągnęła najbardziej ekscytację na turnieju mocy, a biorąc pod uwagę, że w mandze nie było go aż tak dużo, jak w anime, no to chyba wolałbym zobaczyć po prostu Goku w Omenie kontra Kefle, a nie Kefle kontra Gohana. Gohan i Piccolo kontra Saonel i Pirina to była walka, która mnie usatysfakcjonowała, ale tak jak mówię, zobaczymy co czas przyniesie.
Póki co, dzięki za oglądanie. Jeśli znowu mi się coś przyśni, albo znowu będzie mi się wydawało, że zaproponowaliście mi coś fajnego w komentarzu, to nagram. Póki co, dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I czekam na Wasze komentarze z pomysłami, z opiniami. Być może są momenty z anime ekskluzywne dla anime, które chcielibyście też zobaczyć w wersji odświeżonej. Piszcie, sekcja komentarzy jest Wasza. Póki co, miłego dnia Wam życzę. Dziana!